Witam wszystkich na kanale International Citizen. Dzisiaj jesteśmy ponownie w Polsce. Jesteśmy we Wrocławiu. Jesteśmy w sklepie, filipijskim sklepie w Polsce. Nasz gość jest oczywiście z Filipin i chciałby podzielić się swoją historią. Jestem Joseph Exconda z Filipin, z Chaong Quezon i zarejestrowanym położnym na Filipinach. Pracowałem na Filipinach jako pielęgniarz, a następnie udałem się do Arabii Saudyjskiej. Również jako pielęgniarz. Wtedy mój szef tam, w Arabii Saudyjskiej, zabrał mnie tutaj do Polski do pracy. Z nim w klinice. To jest sposób i powód, w jaki dla którego ja przyjechałem tutaj do Polski. Ja przyjechałem tutaj w maju 2010 roku, 14 lat temu i pracowałem w chirurgii plastycznej jako pielęgniarz operacyjny. A że jestem technikiem czyściopływowców w tej klinice. A w czasie COVID nie mieliśmy zbyt wiele pracy. Po prostu zostawaliśmy w domu i zastanawialiśmy się, co będziemy robić. Więc próbowaliśmy sprzedawać niektóre produkty z Filipin i wydaje mi się, że to w porządku. Zrezygnowałem więc z pracy jako pielęgniarz, ponieważ pracowałem przez długi czas z szefem i uważam, że chcę być wolny bez szefa. Więc kontynuowaliśmy sprzedaż filipińskich produktów w domu. Dlatego nazwaliśmy to produktem Pinoy sa Bahay ni Kuya, ponieważ zaczęliśmy u nas w domu. W jednym kącie naszego domu, w jednym tam pokoju. Następnie po miesiącu otworzyliśmy już ten sklep na zewnątrz. Więc otworzyliśmy go i zaczęliśmy w Poznaniu. Więc to jest pierwszy filipijski sklep tutaj w Polsce. Następnie w kwietniu zrobiliśmy ten oddział tutaj we Wrocławiu. To jest nasz drugi sklep, filipijski sklep. A to miejsce to sklep wzorcowy. Jest większy niż w Poznaniu. Czy masz wielu filipińskich klientów? Tak, mamy wielu filipińskich klientów, ponieważ teraz jest tutaj w Polsce wielu Filipińczyków. Nie tak jak wcześniej. Kiedy przyjechałem tutaj, mieliśmy łącznie było tylko 200 Filipińczyków w całej Polsce. A teraz jest ich tysiące. Większość Filipińczyków tutaj pracuje w fabryce. Czy masz tutaj jakieś społeczności? O, tak, mamy tutaj wiele filipińskich społeczności. Mamy filipijskie wspólnoty na terenie Warszawy i różnych miejscowości tutaj w Polsce. A w Poznaniu z kolei jestem założycielem właśnie tamtejszej wspólnoty filipijskiej. I tak właściwie zawsze mamy spotkania, wspólne wyjścia. Szczególnie jeśli jest jakaś okazja, jak chociażby święto Bożego Narodzenia. Mamy spotkania wigilijne, świętujemy wspólnie Wigilię. Mamy spotkania wigilowe latem. Czyli tak naprawdę zawsze się integrujemy przy takich okazjach. Czy możesz opowiedzieć więcej o swoim doświadczeniu? Pierwsze wrażenia z Polski po przyjeździe? W tamtych czasach było niewielu Polaków, którzy mówili po angielsku. Więc większość rodzin nie mówiła po angielsku w tamtym czasie. A kiedy zamierzałem dokąd pójść, oni uciekali. Bo bali się rozmawiać ze mną. Coś w tym stylu. Nie tak jak teraz, kiedy mnóstwo ludzi mówi po angielsku, zwłaszcza młodych. Teraz mówią bardzo dobrze po angielsku, ale wcześniej bali się rozmawiać, zwłaszcza z obcymi. Czy widzisz jakieś podobieństwa lub różnice między polską a filipińską kulturą? W zasadzie kultura filipińska posiada bardzo bliskie więzy rodzinne.
Tak, takie też mamy. I myślę, że nie mogą tego dostrzec u Polaków. Zwłaszcza jeśli jesteś już stary. Więc jesteś oddzielony od swoich rodziców. Jesteś oddzielony od swojego rodzeństwa. Nie tak jak na Filipinach, gdzie zawsze jesteście razem. Ale być może Boże Narodzenie jest czymś podobnym. Tak, jest czymś w rodzaju podobnego, ponieważ Polacy mają spotkania dokładnie takie jak na Filipinach. Ale podczas codziennego życia myślę, że jest inaczej. I również pogoda jest bardzo inna niż na Filipinach. Więc po raz pierwszy w życiu doświadczyłeś śniegu w Polsce? Tak, i w tamtym czasie śniegu było dużo, za dużo, do pasa albo do kolan. A przybyłem z Arabii Saudyjskiej, a tam jest bardzo, bardzo gorąco. Ale na pocztówkach wygląda bardzo ładnie. Tak, jest bardzo ładne. I byłem bardzo szczęśliwy, kiedy zobaczyłem śnieg. Ale potem, po roku lub dwóch, nie lubiłem już śniegu. Masz jakiś plan na przyszłość? Też coś innego robić? Może otworzymy kolejną filię. I planujemy otworzyć restaurację, filipińską restaurację tutaj w Polsce. Ale nie wiemy kiedy. Masz już wielu stałych klientów. Tak, mamy wielu stałych klientów. Szczególnie większość Filipińczyków mnie zna. Znam ich bardzo dobrze. I nazywają mnie Kuya Jojo, więc kiedy słyszą Kuya Jojo, to już mnie kojarzą. Większość tutejszych Filipińczyków, a szczególnie ci, co są duży, tutaj w Polsce. Pierwszymi, którzy tutaj przybyli, byli ci Filipińczycy, którzy przyjechali tu wcześniej. Myślę, że każdy mnie zna. I jaka jest najtrudniejsza rzecz do zaakceptowania w Polsce? Tutaj, w Polsce, zaobserwowałem, że ten kraj jest bardzo, bardzo spokojny. Nie spotkałem żadnych złych ludzi, ani bujek na ulicy. Czy znasz wielu Filipińczyków, którzy są podobnie przedsiębiorczy jak ty? Właściwie teraz jest kilku Filipińczyków prowadzących działalność podobnie jak ja. Zaczynają prowadzić działalność tak jak ja. Ale myślę, że nie należą do nich. Większość z nich, to znaczy, nie są to ich własne firmy. Niektórzy z nich są mianowani przez swojego pracodawcę. Ponieważ większość Filipińczyków tutaj nie ma stałego pobytu. A to jest przecież jeden z wymogów. Czy planujesz w przyszłości pozostać na stałe w Polsce, czy raczej spędzić emeryturę na Filipinach? Może jeśli będę już bardzo stary i nie będę mógł sam sobą zarządzać, może wrócę na Filipiny. Ale na razie chcę zostać tutaj. Mam partnera tutaj, w Polsce i mamy jedno dziecko. Chłopca zaczął naukę tutaj, w Polsce, więc może zostaniemy dłużej. Tak więc radzisz sobie bardzo dobrze z przyswojeniem kultury. Tak, Czy znasz wielu Filipińczyków mówiących po polsku? mam kilku przyjaciół, którzy mówią płynnie po polsku. Bo niektórzy z moich przyjaciół mają polskiego męża. I jedna z moich przyjaciółek w Poznaniu mieszka tutaj od 23 lat. I mówi po polsku bardzo, bardzo dobrze. Tak więc znasz wiele par polsko-filipijskich. Tak, szczególnie w Poznaniu. Znam ich wszystkich i oni też mnie znają. Jakie miejsce na Filipinach możesz polecić do odwiedzenia przez przeciętnego Polaka? Te piękne plaże na Filipinach, takie jak Palawan, Boracay. I u Bohol, z Cebu, plaża w Siargao, jest wiele miejsc, które mogą odwiedzić. I to są bardzo piękne miejsca.
A co z twoim miejscem? Moje miejsce w Chaongkwensong jest Villa Escudero. Następnie jest tam basen i można jeść. W łące znajduje się stół i możecie przy nim wspólnie jeść różne świeże owoce i soki kokosowe, ponieważ w mojej prowincji to jest prowincja kokosowa. Większość drzew tutaj to kokosowce i bananowce. To są nasze produkty w prowincji Chaongkwensong. Czy często podróżujecie na Filipiny? Tak naprawdę co roku jadą tam na wakacje. Czy są jakiekolwiek produkty, które są najbardziej poszukiwane przez Filipińczyków, których nie można znaleźć nigdzie indziej niż w twoim sklepie? Tak, naprawdę tych filipińskich produktów nie można znaleźć gdzie indziej. Ja w supermarkecie tutaj w Polsce, więc można je znaleźć tylko we filipińskim sklepie. Zwłaszcza te przyprawy z Filipin i octu oraz sosu sojowego, które różnią się od sosu sojowego i octu tutaj w Polsce. Więc oni szukają sardinek, gierędy, lęba, azjatyckiej ryby. Suszonej ryby. Mnie to świeża, tam ważona i również szukają suszonej ryby. Lubują cię w niej i mamy ją tutaj. Mogą ją tutaj znaleźć. Zasadniczo zatem, jeżeli ktoś chce przygotowywać tradycyjne filipińskie jedzenie, jedynym sposobem na dokładne odwzorowanie smaku jest odwiedzienie twojego sklepu. Tak, oczywiście, ponieważ mogą je znaleźć tylko we filipińskim sklepie. Czy jest coś, czym chciałbyś się podzielić z publicznością? Filipińczykom, którzy są tutaj w Polsce, potrzeba trochę poświęcenia. Ponieważ jeżeli będą pracować po raz pierwszy, wszystkie prace są bardzo ciężkie. Trzeba się przystosować. Dlatego nie rezygnujcie na moim poradem i nie idźcie nigdy. Nie przenoście się nigdzie. Kiedy już macie kartę pobytu, wtedy możecie wybrać się lub przenieść do innej pracy. I sądzę, że to jest lepsze, ponieważ większość Filipińczyków często przenosi się do innej pracy. Myślę, że jest to duży problem. Więc radzisz im, żeby pozostali w jednym miejscu do czasu, aż otrzymają dokumenty. A potem mogą się ruszyć dalej. Czy mógłbyś coś powiedzieć na temat swojego sklepu na koniec? Proszę, ci, którzy potrzebują filipińskich produktów, mogą je kupić w naszym sklepie zawsze. Produktom Pinoy sa basen Kuya. Mamy oddział w Poznaniu. Mamy też oddział tutaj we Wrocławiu. Wszystkie filipińskie produkty można znaleźć tutaj. Jeśli nie jesteś z Poznania lub nie jesteś z Wrocławia, możesz zamówić przez internet. Możemy wysłać zamówienie za pośrednictwem poczty kurierskiej. Dziękuję za poświęcony nam czas. Ja również dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkie linki do sklepu Kuya będą pod filmem. Dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję, Kuya. Dziękuję. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku.